Pokażę Wam teraz przepis na genialne street foodowe danie, które w Polsce kompletnie nie jest popularne, a w Stanach swoją karierę rozpoczęło już w 1920 roku i podbiło także Koreę. Mowa o pysznych corn dogach, które podam z chrupiącymi, cieniutkimi ziemniaczkami. A partnerem mojego dzisiejszego odcinka są parówki Krakus. W tym daniu najważniejsze są dwie rzeczy: parówka i ciasto. Zacznę od przygotowania ciasta. Najpierw w misce mieszam składniki suche. Mąka kukurydziana, do której dodaję odrobinę mąki pszennej, ale nie za dużo. Oczywiście, jeżeli jesteście uczuleni na gluten, możecie polecić samą mąką kukurydzianą. Jeszcze odrobina proszku do pieczenia, dzięki któremu podczas smażenia ciasto spuchnie. Do tego jeszcze odrobina soli i troszeczkę cukru. Wiecie, amerykańskie danie w końcu. Musi być na słodko. I teraz mogę już dodać składniki mokre. Mleko, ale stosunkowo mało go daję. A wiecie dlaczego? Bo drugim mokrym składnikiem będzie pyszna, lekko kwaśna maślanka. U nas patent mało znany, ale uwierzcie mi, że dawanie maślanki do ciasta powoduje, że to ciasto jest bardziej chrupiące i złociste. Jeszcze muszę dodać jajko, żeby się wszystko ładnie skleiło. Mimo że dałem odrobinę cukru, to dla smaku dam jeszcze odrobinę miodu. Ciasto powinno mieć konsystencję gęstego ciasta naleśnikowego, tak żeby dobrze obkleiło parówkę. Więc jeśli jest za rzadkie, to dodajcie jeszcze mąki. Jeżeli chcecie, żeby ciasto było bardziej chrupiące, to dodawajcie mąki tylko kukurydzianej. Mam teraz jakieś 30 sekund, zanim wszystko dokładnie się połączy, więc wykorzystam ten czas, aby zaprosić Was na nasz Instagram, gdzie cały czas pokazujemy nie tylko nowe przepisy, ale też ogłaszamy mnóstwo konkursów, w których możecie wziąć udział i wygrać naprawdę fajne nagrody. Konsystencja ciasta jest idealna, powolutku ścieka z rózgi. Muszę teraz je przelać do innego pojemnika, żeby mi było wygodnie maczać parówki. Zanim przejdę do maczania parówek w cieście, włączę sobie ogień pod olejem, żeby go dobrze nagrzać. I paróweczki, moi kochani, mogą być wieprzowe, mogą być drobiowe, takie jakie lubicie. W Stanach najczęściej używa się do tego takich krótkich parówek, no ale przecież ja będę się faszerował taką półparówką, musi być konkretnie. I teraz zobaczcie. Od czego się wzięła nazwa corn dog? Nie dlatego, że ciasto jest w większości z mąki kukurydzianej, ale od tego, że parówkę nadziewa się tak samo jak kukurydzę na grilla. Precyzyjnie trzeba wbić patyczek do szaszłyków dokładnie w środek parówki, żeby się nie zsunęła podczas smażenia. I teraz taką parówkę na patyku zanurzam w cieście, po czym wyciągam powoli, żeby trochę ciasto obciekło i momentalnie zanurzam w oleju. O, przepięknie się zezłociły. Ciasto jest też mega chrupiące. Odłożę na bok, żeby odsączyć z oleju. I wiecie co? Zajmę się przygotowaniem super pikantnego sosu. Bazą mojego piekielnie ostrego sosu będzie duża ilość czerwonej papryki, którą posiekam obojętnie w jakiej wielkości kawałki, ponieważ i tak później będę wszystko miksował. Do papryki dorzucę czosnku. I teraz obydwa warzywa muszę przysmażyć, bo reszta sosu będzie już powstawała tylko w garnku. Najpierw wlewam trochę oliwy i wrzucam warzywa. Czekam, aż papryka z czosnkiem się zeschnie, a w mojej kuchni pod wpływem temperatury zacznie się roznosić nieziemski zapach smażonych warzyw. I teraz mogę dodawać kolejne składniki. Będzie to pikantna papryka suszona. Daję jej całkiem sporo. Następnie, żeby podkreślić jeszcze bardziej ostrość, dodaję płatków chili. Zaczyna się już dziać. Tak. To jest ten moment, w którym wszyscy domownicy opuszczają kuchnię, a Wy otwieracie okna jak najszerzej się da. Ale żeby to się nie spaliło, bo wystarczy dosłownie kilka sekund, dodaję jak najszybciej koncentrat pomidorowy.
W moim garnuszku zrobiło się naprawdę gęsto. Muszę teraz dodać wody, żeby to rozrzedzić. Następnie dolewam odrobinę octu, żeby sos zakwasić. On jest bardzo pikantny, ale też delikatnie kwaśny na końcu. Jak kwaśny, no to musi też być trochę słodki. W związku z tym daję odrobinę miodu. Jeszcze tylko doprawię solą i sos nadaje się do zmiksowania na jednolitą, gładką masę. Na pewno jest gładki. Sprawdzę, czy ostry. Powiedzmy, że to, o co mi chodziło. Niektórzy mogą lubić łagodniejszy, więc mniej papryczki chili proponuję. Sos teraz przeleję do takiego dyspensera. Dzięki temu będzie mi później łatwo rozprowadzać go po moich corn dogach. I sos teraz postawię do ostygnięcia, a ja zajmę się ostatnim już elementem mojego cudownego dania, czyli chrupiącymi ziemniaczkami. Żeby chipsy z ziemniaczka były idealnie chrupiące, bardzo ważne jest zachowanie kolejności ich przygotowywania. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Najpierw ścieram je do lodowatej wody. Podczas kąpieli w zimnej wodzie z ziemniaków wypłukuje się skrobia, dzięki temu będą bardziej chrupiące. Następnie wrzucam je do wrzątku, ale tylko sparzam kilka sekund. I wyciągam je na sitko, żeby odciekły z nadmiaru wody. No i chipsy już też gotowe. Mega chrupiące, przepięknie wyglądają. I do tego wiem, z jakich ziemniaków je przygotowałem, bo zawsze wybieram lokalnie. Tak jak i Ty możesz tak wybierać od najbliższych dostawców, bo u nas w Lewiatanie zawsze są lokalne produkty. Wiecie, co to znaczy? Mogę zabrać się za pałaszowanie, jeszcze tylko posolę ziemniaczki i mogę się zajadać. A robi się to, moi drodzy, tak. Corn doga obficie polewam tym turbo pikantnym sosem, a później po prostu się nim zajadam. Aha. Myślę, że to jedno z najlepszych dań, jakie możecie zrobić swoim dzieciakom, gdy na przykład wracają ze szkoły lub w weekend przyprowadzają znajomych do domu. Serwujecie im taki słoik corn dogów, trochę domowych chipsów i gwarantuję Wam, że wszyscy będą szczęśliwi. A więcej takich wspaniałych pomysłów znajdziecie na naszym blogu Gotuję z Lewiatanem.